Widzicie, światełko się świeci, w związku z tym sprzęt chodzi, działa, a my lecimy tam, w stronę światła. Zasuwamy. O, z naszą latareczką. Spora ta latarka. Natomiast powiedz mi, pierwsza refleksja w ogóle, jak złapałeś paczkę, jak złapałeś akumulator LiFe po 4. Nie, no to jest szok, że to jest normalnie leciutkie jak ten. Że nie waży? To jest szok, to nic nie waży. W porównaniu a do jak ołowiowych. będzie się sprawiało, zobaczymy. Życie pokaże. I tutaj mamy jeszcze. Tak? Ok, możemy to zatwierdzić. Jest wszystko ok. Dobrze, super. Tak? I możemy teraz sobie z tego wyjść i lecimy dalej na monitor. Ok, i zaraz sobie sprawdzimy, jakie mamy napięcie na baterii. 26,300. Brak odbiorów. Nic tutaj się nam nie dzieje. Tak? Ok, to co? Załączamy przetwornicę. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu i propagowaniem życia poza siecią. W dzisiejszym odcinku, no właśnie, ale zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednym. Promujemy życie bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Teoretycznie jest to możliwe. W praktyce różnie to bywa. I teraz tak, na dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam coś, co ma nam zasadniczo również zamienić te nasze tutaj magazyny, które do tej pory używaliśmy, z których korzystaliśmy. Słuchajcie, tutaj w tych bateriach mamy zgromadzone jakieś plus minus około 15 kWh. Natomiast życie pokazuje, że liczyć można z tego co najwyżej na 10, 15 do 20%, tak? Realnie, tyle można z nich wyciągnąć. Natomiast ich ogromną zaletą jest to, że kosztowały 0 zł. Nie kosztowały. Łącznie z tym nawet, że już nie chcę mówić, że kosztowały nas tyle, ile kosztował złom, bo akurat tutaj nie będę kłamał, ponieważ tak było. Natomiast tutaj już zaczynamy iść w stronę lepszego, w stronę nowszego. I mało z tym, jeszcze mamy tutaj gościa. Cześć. Cześć Artur. Cześć Artur. Powiedz mi, pierwsza refleksja w ogóle, jak złapałeś paczkę, jak złapałeś akumulator LiFe po 4. Nie, no to jest szok, że to jest normalnie leciutkie jak ten. Że nie waży? To jest szok, to nic nie waży. W porównaniu a do jak ołowiowych. będzie się sprawiało, zobaczymy. Życie pokaże. Nie ma co nic zachwalać. Jesteś ogromnym fanem off-gridu. Tak jest. Dlaczego? Bo ja się sprzeciwiam systemowi. Nie daje się, jak to się powiedzieć. Tak? Nie powiem brzydko. No. Okej, dobrze. Powiedz mi jedno. Jeżeli ktoś z naszych widzów nie widział odcinków z Tobą, to być może warto by było teraz nadmienić, powiedzieć. Masz dom, w którym mieszkasz ile metrów? 140 metrów. Ile ogrzewanie pobiera prądu? 500 W. Średnio 500 W. 500 W, słuchajcie, 500 W, tyle pobiera ogrzewanie. Jeżeli ktoś nie wierzy, zapraszam na odcinki wcześniej z Arturem, tam możecie to zobaczyć. Ja to potwierdzam, bo ja to widziałem. Autentycznie ja to widziałem. Słuchaj, dobra, nie przyciągajmy tutaj, bo tu noc idzie. Trzeba to otwierać i zobaczymy, co tam jest w środku. Dobrze, Artur, powiedz mi jedno. Bo poza domem tym, który masz w tej chwili, oprócz tego masz jeszcze jeden, zgadza się? Tak. I w tamtym kolejnym domu ile pobiera prądu ogrzewanie? To w tamtym drugim jest to większy dom, 180 metrów i tam jest w granicach 700-800 W, tak średnio sobie tam pobiera. A dlaczego jest więcej? Z tego powodu, że jest większy metraż? Większy jest kompresor, większy metraż, większe jest trochę zapotrzebowanie na energię. Stąd też takie wyniki. Ale ja na przykład jestem zwolennikiem prostoty rozwiązań, żadnych buforów, najprostsze, skuteczne rozwiązania są tanie i efektywne.
zakładanie, magazynowanie to zawsze są jakieś straty. A jeżeli tutaj mamy ogrzewanie, gdzie jest zapewniona energia przez 24 godziny, to po co ją magazynować? Okej, natomiast to jest przecież bufor. No tak, Akumulatory są buforem energii. ale my tutaj do czego innego będziemy tutaj będziemy parzyć herbatę z tej energii. Okej, dobrze. Pierwsze co? No wrażenie, jak dobrze? To no, jest ok, No. dobrze? Widzę, że instrukcja. Jest? Co jest? O, pan Rysiu się pojawił. O, witam. Cześć. Witam. Cześć. Cześć Rysiu. Powiedz mi, Artur, tak ładnie dobrze. zapałkowane. Okej. No dobra, no to lećmy. No otwieraj, będziemy patrzeć co tam jest. Tu mamy jakąś instrukcję. 12,8 V, 100 Ah. Dobrze. Instrukcja obsługi. Co i jak podłączyć, żeby nie popsuć. Czy jak Jak pewnie... łączyć. Ale to akurat jest dobre. Tak? Nie, no to podstawa jest do tego. Spoko. Pytanie jeszcze jest takie. No jak pewnie znam życie, Ciekawe, albo czy się w domyślam. polskim języku jest. No właśnie. Pewnie nie, co? Chyba nie ma. Chyba No. angielski. No dobra, smuteczek. Dobra, w takim razie co? Lecimy, wyciągamy. Czekaj, schowamy to, żeby nie zginęło. Dobrze. Położymy tu. Okej. Ja robię za statyw do kamery. To powinna być ładna pani, tu otwierać pudełka, nosić wodę. A ty tutaj nie chcesz zatrudnić, tylko mnie tutaj zatrudnia. No dobra. Podniósłby się oglądalność, widzę. No tak. No właśnie, pytanie jest takie, czy uważacie, że fajna pani w miejsce Artura byłaby lepsza? Napiszcie W komentarzach. Zobaczcie, jedną ręką sobie to wyciągam, bez problemu. Wiesz co? Słuchaj, jak ty masz 2 metry, ile ty ważysz? Przyznaj się, ile ważysz. Powyżej 100. Jak ty mówisz, że jedną ręką, słuchaj, to jakby 50 kilo by to ważyło, to byś jedną ręką to... Powiem ci, szata graficzna jest genialna. Słuchaj, jeżeli to tak ładnie pracuje, jak wygląda, no to ja już czuję się bezpieczny. Ale tu by trzeba było doczytać tę instrukcję, czy one mają podgrzewanie. Ponoć tak. Wiesz co, zerknijmy, nie wiem czy nie będzie to napisane gdzieś w komentarzach, Żebyśmy czy gdzieś. zdziwiły się. Aha, okej. O, to jest świetne też, wiesz, że dołożyli tutaj... Nie, ale że to jest takie lekkie, no to jestem normalnie w szoku. To nawet do bagażnika byś założył do samochodu elektrycznego, jakby ci zbrakło, czy nawet powiększyć sobie magazyn. Ale słuchaj, no jak gdyby proste liczenie, tutaj mamy 1,2 kWh, tak? I no wiesz, no to już coś jest, tak? No ale no to jest, nie wiem, za 4 razy lżejsze od tych ołowiaków? Może nawet więcej? Szkoda, że nie masz wagi, byśmy go zważyli. Może gdzieś tu jest napisane, ile waży. Słuchajcie, zabieramy się za wyciąganie tego drugiego i za chwilę się widzimy, podłączymy je. Myślę, że możemy je zrobić w ten sposób, że zepniemy je. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj bank energii jest 24, to zróbmy może tak, że podłączmy go szeregowo i podepnijmy go, zrobimy z tego 24. Widzimy się za chwilę. Hejka! To co? Lecimy z tematem. Spójrzcie, mamy piękny mostek, zrobiliśmy tutaj. Powiem Wam, że coraz bardziej podoba mi się to, że zaczynają nam się robić porządki, biorąc pod uwagę, że jeszcze całkiem niedawno ta nasza w cudzysłowiu rzeźba przybiera zupełnie inną formę. Całkiem nawet taką Wam powiem, że fajną. Spójrzmy na tym, co się dzieje u nas na naszych bateriach, czyli tak, za chwilę z nich wyskakujemy i jednocześnie będziemy mogli sobie zobaczyć, co jest nam w stanie dać, co poda, ile poda nam tutaj ten Leaf Epo 4, czyli 2 dwunastki, 100 Ah, spięte 24. Zdjąłem obudowę specjalnie z tego względu, że tak, w pierwszej kolejności, w momencie kiedy chcemy podłączyć pod nowy zestaw regulator ładowania napięcia, należy odpiąć fotowoltaikę, panele.
Z tego powodu została zdjęta skrzynka i odepniemy tutaj plus. Później dopiero podłączymy baterię, dzięki czemu zachowamy kolejność. To co? Lecimy, zasuwamy. A, słuchajcie, mamy tutaj nasz sprzęt. To już tak totalnie, zupełnie mamy całkiem przy okazji opcję, jak można to wykorzystać. O, tak? W czasie, kiedy sobie pracujemy. Dlaczego? Z tego względu, że jak się odetniemy od energii, no to zniknie nam tutaj to światło i dzięki czemu możemy to wykorzystać. Uważam, że to jest mega fajna sprawa. To jest raz, dwa i trzy. To taki gadżet. Ale jaki za to? Porządny. Dobrze, a więc tak, nasze stanowisko tutaj zostało, można powiedzieć, że spięte, tak, czyli tak, mamy połączone, wpięliśmy się pod przetwornicę, oczywiście mamy minus, mamy plus, czyli mamy tutaj szeregowe podłączenie dwóch akumulatorów 12. Leaf EPO. Prąd z tych akumulatorów leci i zasuwa nam bezpośrednio do przetwornicy, natomiast ładowanie tych akumulatorów odbywa się poprzez regulator e-Power MPPT, do którego w tej chwili dopięliśmy plus, który przed chwilą był zdjęty. Także ja za chwilę tutaj założę tą zaślepkę. Natomiast z takich ciekawych rzeczy, o których warto powiedzieć, to mamy tak, Bluetooth, czyli jest to nadajnik, dzięki któremu możemy sobie sterować tutaj to urządzenie, jak gdyby mieć pod niego podgląd, o tak to ujmijmy. Natomiast to drugie przyłącze jest do... O właśnie, jeżeli ktoś nie widział odcinka z ustawianiem, z nastawem tutaj tego sterowania, to jeszcze raz przejrzymy sobie i fajnie by było, gdybyście podpowiedzieli. Ja specjalnie i celowo to jeszcze raz może pokażę, bo być może ktoś z Was podpowie nam, nie tylko nam, ale tym, którzy jeszcze dalej będą gdzieś tam sobie być może pracowali na takim sprzęcie, jakie zrobiłem nastawy, tak? I też fajnie by było, gdybyście w razie czego dorzucili coś od siebie, kilka słów na ten temat, tak? Czyli tak, lecimy, sprawdzamy. Dobrze, wchodzimy, OK, hasło jest domyślne, tam 6.0, no i lećmy po kolei. Użytkownik 100 A. Dlaczego 100 A? Z tego względu, że tutaj mamy 100, tak? Czyli jest oczywiście 12 voltów razy 2, natomiast pojemność jest nadal 100, czyli robimy 100, natomiast robimy razy 24, co widać już tutaj na kolejnym naszym ujęciu. Co dalej? Ja bardzo bym Was prosił o komentarze. Piszcie, jeżeli uważacie, że zostało to dobrze nastawione, to OK, poproszę o komentarz. Dlaczego? I w razie czego odnośnik do tego, co w którym miejscu zostało źle, dobrze ustawione, albo tudzież dlaczego chcielibyście to poprawić, te nastawy. To urządzenie, czyli MT50, jest w stanie nam współpracować z tym regulatorem ładowania napięcia 50-amperowym i pozwala dostroić to wszystko do baterii tego typu, czyli Leaf EPO 4, tak? Czyli Leaf EPO 4 może na tym śmigać. Dobrze, lecimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Zasuwamy. Tak? Jeśli ewentualnie ktoś z Was widzi jakieś błędy, ewentualnie co zrobiłby inaczej, to bardzo bym prosił o komentarz pod filmem. Byłoby bardzo miło. I tutaj mamy jeszcze, tak? OK, możemy to zatwierdzić. Jest wszystko OK. Dobrze, super.
tak? I możemy teraz sobie z tego wyjść i lecimy dalej na monitor. OK. I zaraz sobie sprawdzimy, jakie mamy napięcie na baterii. 26,300. Brak odbiorów. Nic tutaj się nam nie dzieje, tak? OK. To co? Załączamy przetwornicę. Poszło, ruszyła. Jeśli chodzi o kwestię przetwornicy, 2000 ciągła praca, chwilowa 4000. Korzystamy z takiego przenośnego banku energii o pojemności 1 kW. W związku z tym wszystko mamy w tej chwili, można powiedzieć, że podłączone pod ten magazyn energii taki przenośny. Może tak, wypnijmy się z niego. A właśnie, możemy sobie rzucić jeszcze okiem. No, taka ciekawostka. Słuchajcie, jest w 90% naładowane. Korzystaliśmy ze słońca, z paneli. W związku z tym uważam, że to jest świetne takie właśnie urządzenie, które pozwoli Wam pracować na Waszym tym takim, powiedzmy, nazwijmy, banku energii numer 1, z którego na co dzień korzystacie. To dzięki temu, że wskoczycie sobie na taki bank energii, możecie tak, po pierwsze się doświetlić, tak, czyli można pracować tutaj. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka. Na tym przedłużaczu mamy podłączone, nie wiem, czy będzie widać. Ciemno, wszędzie ciemno. Możecie tam zobaczyć, słuchajcie, widzicie to światełko u Rysia? To właśnie korzystamy z tego, dokładnie z tego. Także jak rozłączymy, to on przez chwilę nie będzie miał tego światełka. O, czego świetnym przykładem właśnie jest teraz akcja rozłączenia. Tak. I teraz tak, podpinamy się i zaraz wszystko nam wróci do normy. Czyli dzięki czemu mamy, widzicie? Super, jest. Czyli to urządzenie spełnia funkcję takiego awaryjnego zasilacza, tak? Czyli no, autentycznie działa, sprawdza się, chodzi na nim piec CO, kocioł CO gazowy. Teraz tak, tutaj panele nam teraz nie podają. Nie ma. Nic. PV przejrzymy sobie na bateriach 26,1. No dobrze. Wnoszę, że wszystko tutaj nam gra. Teraz tak. Zakładamy tutaj tą zaślepkę i lecimy dalej z tematem. Lecimy, żeby sprawdzić, jak one działają w realu, czyli w tej chwili tak, po pierwsze pod te akumulatory mamy podłączoną oczywiście tutaj tą przetwornicę, o której wcześniej Wam wspominałem, mówiłem. Tutaj już mamy zamknięte, wszystko jest zabezpieczone, spoko. I teraz co? Jest tutaj ta żarówka, no i co? I lecimy teraz do środka, zabieramy nasz sprzęt tutaj, podświetlimy sobie drogę i polecimy sobie zobaczyć, jak to u nas w domku pracuje, czyli 1 do 1 w takim realu. Kolejne urządzenie nam doszło. To co? Widzimy się za sekundę. Wyłączamy i lecimy. OK. A jeszcze Wam pokażę, słuchajcie, u góry tutaj ponaciągałem folię. Pełna sztukateria, natomiast zabezpieczone jest podwójnie. Z tego względu, że po prostu nam ciekło nam po prostu i tyle. Także no niestety. O, a przy okazji też możemy sobie przetestować i sprawdzić tutaj to nasze urządzenie. Tak jak widzicie, światełko się świeci. W związku z tym sprzęt chodzi, działa, a my lecimy tam, w stronę światła.
zasuwamy. O, z naszą latareczką. Spora ta latarka. Natomiast, co by nie mówić, to działa. O, kartonik od niej mamy. I tutaj jeszcze rzut okiem, proszę bardzo, żeby nie było żadnych wątpliwości. O, właśnie. Słuchajcie, jakby ktoś oczywiście miał ochotę, to jeśli chodzi o kwestię baterii, które Wam pokazywałem, linki w opisie. Także zapraszam serdecznie, zachęcam. Na chwilę obecną trudno jest mi powiedzieć, ponieważ jej przed chwilą podłączyłem, natomiast wydaje mi się, że Rzut okiem na wynik testu, 24 godzina 13 minuta, który ostatnio był przeprowadzany na baterii również 100 amperogodzinnej, zadeklarowane 2,56, także już przekroczył to, co obiecywał nam producent. Oprócz tego mamy akurat w tej chwili jesteśmy na samym końcu tego testu, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, mamy 100 amperogodzin wyciągnięte, tak jak sami widzicie, 2,61. W związku z tym spokojnie możemy powiedzieć, że test oparty o te dwie żarówki nam się sprawdził. 24 godziny tyle nam oddał, wyciągaliśmy z tych baterii energię i wychodzi na to, że działają. Zgodnie tutaj z naszą tabelą, a na chwilę obecną 1% to jest 21,6, a on ma 21,6, czyli można powiedzieć, że zgodnie z instrukcją, którą załączył nam producent tego urządzenia, jesteśmy na poziomie 1% mocy. Zaraz sami zobaczycie, że złapaliśmy dokładnie moment, kiedy nam ten test dosłownie dobiegł do końca. Mówmy się, że nie ma potrzeby totalnie gdyby tutaj komentowania tego. Jedyne co można powiedzieć, to że rozłączył nam rzetelnym producentem, który to co zdeklarował nam daje. To teraz właśnie i w tej akurat chwili właśnie w tej sobie zobaczyliście. Natomiast piątka z plusem, bez dwóch zdań. Super. Czyli wszystko to, co nam bardzo gwarantował cieszę, producent, mogłem Wam pokazać mamy. Coś, co jestem w stanie polecić. No już będą śmigały, będą działały. Zasadniczo nasze wcześniejsze doświadczenia na tych kwasowych, na tych trakcyjnych, no to jest trochę tak, jakbyśmy teraz wsiedli w taką rakietę, można powiedzieć, i lecieli w kosmos. W związku z tym zasuwamy i lecimy. No i co jeszcze? Wyłączamy światło. Ciach. Bierzemy jeszcze kartonik w rączkę i zasuwamy. O, sceneria leśna. Dobrze. Kartonik sobie tutaj na zewnątrz dostawimy. Ciach. I lecimy do środka. Czyli tak. Po pierwsze, czy piec działa? Działa. 53 stopnie. Proszę mi wierzyć na słowo. Jest ciepło. Co jeszcze? Światło jest? Jest. Dobrze, tutaj mamy nasz sprzęt, który nas tutaj doprowadził. No i zasuwamy dalej. Lodówka działa. Proszę bardzo, możemy sobie, może nasz czajnik włączymy. Też działa. Czyli wychodzi na to, że całkiem spoko. Tak? Nie wiem, czy widzieliście, ale mamy wentylator. Wszystko powłączane. Tak? Trzymajcie się w takim razie. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Było mi bardzo miło Was gościć na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale znajdziecie mnóstwo fajnych, ciekawych informacji na temat tego, jak można żyć bez płacenia rachunków
Tak jak sami widzicie, wszystko tutaj, co jest dookoła nas, można powiedzieć, że nie jest podłączone do sieci elektroenergetycznej. W związku z tym, jeśli szukacie wiarygodnych informacji u źródła, to z całą pewnością znajdziecie je na dobrym projekcie. Trzymajcie się w takim razie i co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Do miłego. Cześć.